To są różne metody destylacji, ale w naturalny sposób nie byłabyś w stanie uchwycić zapachu na przykład mokrego betonu. Czy w procesie zatrudniania tych nosów waszych, jak się rekrutuje taki nos? Kto ocenia te perfumy? W markach niszowych w jednym zapachu możesz mieć kombinację 80, 100, 120 składników. Podobno Marilyn Monroe powiedziała, że jedyną rzeczą, którą zakłada do łóżka, jest kropla Chanel No. 5. Dziewczyny z Dubaju. Cześć, nazywam się Emilia Jaworska, a to jest podcast Dziewczyny z Dubaju, Hair Dubai Story. Gościnią tego odcinka jest Iwona Fiecek. Kolejna kobieta petarda, łącząca w sobie pasję, wiedzę i odwagę. Absolwentka szkoły muzycznej, magister socjologii ze specjalizacją w kulturze i sztuce, a także posiadaczka dyplomu z Chinese Business, opowie nam, jak jej zawodowa ścieżka doprowadziła ją z Polski przez Londyn, Oman, aż do Dubaju. Świata luksusowych perfum. Kultura arabska słynie z zamiłowania do zapachów, nie mogło więc zabraknąć rozmowy o perfumach. A kto opowie nam o tym lepiej niż szefowa sprzedaży w House of Noya, a wcześniej w Amouage i Cliff Christian? Zapraszam do posłuchania mojej rozmowy z Iwoną. Cześć Iwonko! Cześć Emilia. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Dziękuję i ja od początku mam takie wyznanie. Dobrze, zaczynam od wyznań. Kilka miesięcy temu, jak przyszłam na pierwsze spotkanie naszej fantastycznej Polish Business Women Network tutaj na region, było nas bardzo dużo na sali i ktoś wspomniał twoje imię i że to jest ta Emilia od podcastów, a ja widziałam twoje podcasty wcześniej, przed tym spotkaniem. I miałam taką myśl przelatującą, bardzo szybko przez głowę, że fajnie by było któregoś dnia być w kolejnym epizodzie, ale oczywiście nie pomyślałabym, że to wydarzy się w ogóle i że wydarzy się tak szybko. Także bardzo dziękuję, bo bardzo lubię twoje poprzednie epizody. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło i zobacz, czasami to jest tak, że rzucisz myśl, a potem rzeczywistość to... U mnie to zdarza się od czasu do czasu w życiu, że pojawia się myśl znikąd, która gdzieś tam, odpływa, tak. A po jakimś czasie okazuje się, że staje się to rzeczywistością. Tak, spotkałyśmy się ostatnio na konferencji i tak wyszło, że było bardzo dużo osób, bardzo dużo kobiet, bo to była konferencja na Dzień Kobiet i akurat tak nas los jakby złączył, że prawie cały dzień spędziłyśmy razem, bardzo dużo rozmawiając. No i poczułam, że to jest tak niesamowita historia, którą masz do opowiedzenia, że musimy się tutaj spotkać. No była chemia, zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. No dobrze, Iwonko, no to powiedz, skąd wzięła się u ciebie ta pasja i to zamiłowanie do zapachów i do perfum? Bardzo dobre pytanie. Uwielbiam zapachy i uwielbiam perfumy. I ostatnio na ten temat myślałam, także fantastyczne pytanie. Myślałam o tym w walentynki, bo to wszyscy myślą wtedy o pierwszych miłościach. I mam takie wspomnienie z dzieciństwa. Ja jestem dzieckiem komunizmu, także dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to oznacza, wtedy jakiekolwiek produkty pochodzące z lepszej części Europy były kupowane w sklepach sieci Pewex za dewizy albo za dolary. I moja mama jako jedyny luksus tak naprawdę w swoim życiu kupowała róż marki Bourjois. To były takie malutkie, kolorowe, okrągłe opakowania. I ten róż miał przepiękny zapach. To była taka vintage rose, taki bardzo kobiecy, bardzo pudrowy. Tak. I ja pamiętam, że jako ta mała, kilkuletnia dziewczynka obserwowałam moją mamę robiącą makijaż, byłam zafascynowana i jednym z ostatnich punktów było właśnie nakładanie różu. I później nachylałam się i obwąchiwałam policzki mojej mamy. Co teraz oczywiście po latach rozumiem, że to nie był tylko i wyłącznie zapach Bourjois, to był zapach tak naprawdę mojej mamy. Tak. I to poczucie komfortu, czy tej matczynej miłości, tak? Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, dokładnie. Takie, najlepsze wspomnienia z dzieciństwa. Więc
Więc ja byłam zakochana w tym zapachu i oczywiście nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś główny punkt, który spowodował, że moje życie potoczyło się w taki, a nie inny sposób. Ale na pewno miało to wpływ i jest to, przygotowując się do tego podcastu, poszłam do Dubai Mall, żeby zobaczyć, czy jeszcze sprzedają te róże. Tak, też zadałam ci to pytanie, prawda? Wtedy jak rozmawialiśmy, czy jeszcze można znaleźć? Znalazłam stoisko Bourjois, ale nie wiem, czy dlatego, że wąchałam tester, który no wiadomo jest otwarty, czy ta linia zapachowa już nie jest używana, ale niestety to nie był ten zapach. A może to nie była ta mieszanka? Może to nie była ta mieszanka, masz W rację. sensie tak, hormonów, feromonów, zapachu Tak. twojej mamy Tak. i tego różu. tak, ale to jest jedno z takich pierwszych wspomnień. No niesamowite to jest, jak jesteśmy tak poznawczo-behawioralnie uwarunkowani i nigdy nie wiemy, co tak naprawdę zostaje z nami na całe życie. Czy to jest dobre, czy to jest mniej dobre, Tak. to każda sytuacja ma szansę zostać tą, która zostanie z nami na długo. I która jest bardzo często, a prawie zawsze powiązana z zapachami. Także to jest to, co kreuje nasze wspomnienia. Tak, zapachy, ale też to są chyba dźwięki. Też, ale zapachy, wiesz, odczuwamy zapachy przez najbardziej prymitywną część naszego mózgu. No właśnie to opowiedz o tych zapachach. Dlaczego one są tak ważne? Wiesz co? Przez najbardziej prymitywną część naszego mózgu. Tak. Jakbyś mogła to rozwinąć? Tak, czyli jest to ta część mózgu, która jest powiązana z kreowaniem emocji. Tak? I skoro zaczęłyśmy historię od mojej mamy i mnie obwąchującej policzki mojej mamy, to cofnijmy się do momentu noworodka. Tak? W jaki sposób noworodek rozpoznaje swoją mamę? Nie rozpoznaje swojej mamy dlatego, że ją widzi. Rozpoznaje swoją mamę po zapachu. Także bardzo często mamy takie sytuacje, gdzie zapach przypomina nam sytuację z dzieciństwa. I tak jak wspomniałaś, to mogą być bardzo pozytywne emocje, czasami niekoniecznie, ale często odczuwasz na przykład zapach ciasta i przypomina ci się ciasto, które na przykład piekła twoja babcia, tak? Więc dlatego uwielbiam pracować z tą kategorią produktów, które dla mnie tak a propos nie są produktami. Dla mnie perfumy często są dziełem sztuki, ale dlatego uwielbiam pracować z tą kategorią, ponieważ to jest tak głęboki produkt, nazwijmy to produkt, tak? Ma tak głębokie znaczenie, może zmieniać nasz humor. Wiesz, dzisiaj przygotowując się do tego podcastu, przyznam, że byłam trochę zestresowana. Jest to mój pierwszy podcast w życiu. Dobrze, że mamy tutaj herbatkę rumiankową, czyli już też mamy opary rumianku uspokajające. Ale przygotowując się na to spotkanie, użyłam perfum, które zawsze powodują, że czuję się bardzo pewna siebie, że czuję się taką silną kobietą. To jest zapach, który towarzyszy mi od lat. Jest moim topowym zapachem. A jaki to jest zapach? Z ciekawości? Jest to zapach, który się nazywa Lyric Woman marki Amouage. Także na mojej liście jest kilka zapachów, które tak, wiesz, zmieniam w zależności od nastroju, czy od pory dnia, czy też od pogody. Tak? Możemy na ten temat trochę więcej porozmawiać. Jasne. Ale to jest zapach, który właśnie daje mi taki gigantyczny boost, że czuję się taka właśnie let's do it. Więc tak jak widzisz, na tym polega piękno zapachów pociągnijmy i ten temat, o którym wspomniałaś, czyli że inny zapach w zależności od pogody czy pory dnia. Wiesz co, ja mam taki ciekawy przykład. W ostatnim roku bardzo dużo podróżowałam na różne targi. I oczywiście targi odbywają się w różnych porach roku, w różnych miejscach. I podróżuję z portfolio marki, dla której pracuję. Czyli to są zapachy, które znam na wylot, można powiedzieć. Tak? Pracuję z nimi na co dzień. Ale czasami będąc w zupełnie innym klimacie, czy o innej porze roku, jakby na nowo odkrywam inne twarze danego zapachu.
Podam ci przykład. Perfumy będą pachniały w inny sposób, kiedy jesteśmy na targach w Cannes, czyli południe Francji, we wrześniu, kiedy dużo pada, więc masz sporo wilgoci w powietrzu, a zapach będzie inaczej się rozwijał, kiedy jesteśmy w Nowym Jorku na początku grudnia, gdzie jest bardzo zimno i bardzo wietrznie i jest zupełnie inna wilgotność powietrza. Także ja jakby na nowo odkrywam nawet nasze własne zapachy. Co uważam też za zupełnie fascynującą historię, która nadal mnie zadziwia po tylu latach pracy w perfumach, jest to, jak perfumy zmieniają się na naszej skórze. I mówię tu konkretnie o kobietach, bo dzisiaj rozmawiamy głównie o kobietach. Że zapachy, nasz własny zapach, który możesz używać od 1 do 30 dnia miesiąca, będzie na twojej skórze rozwijał się inaczej w zależności od tego, na jakim etapie cyklu hormonalnego jesteś. Czyli na przykład w trakcie owulacji niektóre składniki typu wanilia czy mask będą bardziej... Mask? Czyli co to jest mask? Okej. Muszę znaleźć słowo po polsku. Widzisz? Okej. Tak, Znajdziemy. Znajdziemy. Te składniki będą rozwijać się w taki sposób, no powiedziałabym, bardziej zachęcający. Tak? Czyli warto wtedy, jeżeli się ma taki cel, żeby przyciągnąć na przykład mężczyznę. Feromony. Tak. Są zresztą niektóre zapachy. Niektóre marki produkują zapachy z feromonami, tak? I trudno jest mi ocenić, czy jest to tak zwany marketingowy spin, czy faktycznie te feromony działają. Niektóre osoby zarzekają się, że tak, niektóre mówią, że no to wiesz, trzeba coś nowego wprowadzać. No dobrze, czyli w trakcie owulacji, jeżeli chciałby się zachęcić mężczyznę, no to wówczas wanilia i mask. Sprawdzimy, jak to się tłumaczy po polsku, bo mamy teraz blackout. Tak. No a w innych Wiesz co, fazach to cyklu? niekoniecznie tylko te składniki, tak? Ale mówimy o składnikach, które są bardziej bogate, tak? Bardziej kompleksowe. To mogą być akordy różnych składników, tak? Ale o czym tutaj mówię, to, że w zależności od naszego cyklu ten zapach będzie się zmieniał. Tak. Również oczywiście, tu już mówiąc bardziej ogólnie, czyli włączając do tej rozmowy mężczyzn, zapachy na ich skórze też mogą się zmieniać, bo to zależy od pH naszej skóry, to zależy od tego, jaka jest dieta, czy ktoś jest palaczem, również od tej pogody, co już wspomniałyśmy, ale to jest dla mnie absolutnie fascynujące. No i oczywiście te przykłady są bardziej powiązane z markami i z perfumami niszowymi, które są bardzo kompleksowe. Jeżeli spojrzysz na perfumy niszowe w porównaniu do perfum komercyjnych, to... Wytłumacz różnicę pomiędzy niszowymi a komercyjnymi. Tak, czyli zacznę od tego punktu pierwszego, do którego dążyłam. To jest kompleksowość produktu, czyli w markach niszowych w jednym zapachu możesz mieć kombinację 80, 100, 120 składników. Także to sprawia, że to jest właśnie ta różnorodność, która również w zupełnie inny sposób rozwija się na różnych osobach, ale również sprawia, że tak naprawdę spryskując ten zapach na swoją skórę, możesz co 20, co 30 minut nachylać się i ten zapach się rozwija, tak? I oczywiście mamy tą tak zwaną słynną piramidę, czyli nuty topowe, nuty serca i nuty bazy, czyli nuty topowe to jest to, co wyczuwasz powiedzmy tak 5-10 minut po spryskaniu danego zapachu. Później masz te nuty serca, które przetrwają 2, 3, 4 godziny i później baza, która trzyma ten zapach i tą bazę możesz odczuwać 8-10 godzin w zależności od tego, jak perfumy są trwałe. No ale to jest jakby już pierwszy punkt, czyli mamy tą kompleksowość produktu. Tak. Drugim punktem jest oczywiście jakość składników. I tutaj, jeżeli mówię o jakości składników, to też muszę je rozgraniczyć. Po pierwsze na składniki naturalne. I tutaj wyobraź sobie, że mogą być składniki, które
możesz otrzymywać tylko w niektórych miesiącach roku. Na przykład Rose de Mai, czyli róża centyfolia, tak? Która jest zbierana na południu Francji tylko w okresie wiosny. Więc to już sprawia, że ten składnik jest bardzo rzadkim składnikiem. Kolejnym składnikiem, no bardzo popularnym tutaj na Bliskim Wschodzie, składnik oud, tak? Czyli to są lasy rosnące często w południowej Azji. Mówimy tutaj Laos, Kambodża, Indie. I oud w jaki sposób powstaje? To jest drzewo, które jest na przykład atakowane, nazwijmy, atakowane przez grzyby. I to sprawia, że korzeń czy pień danego drzewa bardzo się zmienia. Ale to jest proces, który, jeśli mówimy o naprawdę dobrej jakości oud, to jest proces, który może zająć 25-30 lat. Także wyobraź sobie, jakie ceny mogą osiągać tego typu składniki. Ja ostatnio miałam przyjemność trzymać w ręku drzewo oud. Jak jest po polsku oud? Nie ma odpowiednika. Nie ma? Wiesz co, to jedyne możemy nazwać może żywicę drzewa, tak? No ale oud to niekoniecznie musi być żywicą, tak? No bo to był kawałek drzewa, tak? Okay. I miałam tą przyjemność, gdzie kilogram takiego drzewa, cena zaczynała się od 100 000 dirhamów. Także to już pokazuje, z jak drogimi składnikami mamy do czynienia. I z takiego, powiedzmy, kilograma tego drzewa oud. O, to bardzo techniczne pytanie. Już No, widzę, że tak, tutaj ile zapytasz. jesteśmy w stanie zrobić mililitrów, litrów perfum? Wiesz co, tak naprawdę to byłaby destylacja olejków, tak? Czyli olejki, które tutaj są bardzo słynne, tak zwane attars, to są 100% olejki, czyli wtedy używasz dosłownie taką jedną kropeczkę olejku, nakładasz je na główne punkty tętna, czyli nadgarstek, zagłębie łokcia, pod kolanami czy za uszami i taka kropeczka olejku oud przetrwa na twojej skórze 16 godzin, tak? Czyli dlatego więc, tutaj dlatego tak słynne są te olejki. Są bardzo słynne. Wiesz co, mówiąc jeszcze o składnikach, tak jak mówiłam, rozgraniczenie pomiędzy składnikami naturalnymi, a tak zwanymi akordami. I akordy to może podobnie do muzyki, tak? Akordy to połączenie różnych, możesz łączyć różne nuty, tak? I możesz połączyć różne składniki naturalne, czy składniki naturalne i syntetyczne i w ten sposób kreujesz o wiele bardziej złożony, kompleksowy akord. Natomiast w dzisiejszym perfumiarstwie technologia idzie do przodu i są specjalne technologie, które są w stanie replikować i tworzyć zapachy, których w żaden naturalny sposób nie bylibyśmy w stanie zdestylować, tak? Bo są różne metody destylacji, ale w naturalny sposób nie byłabyś w stanie uchwycić zapachu na przykład mokrego betonu, tak? Albo powietrza Dubaju, czy konkretnego kamienia. Nie jesteś w stanie uchwycić tego zapachu, więc perfumiarz, kreując taki akord, to jest jego wyobrażenie, jak dany zapach pachniałby w rzeczywistości. I podam ci przykład. Wspomniałaś House of Noya, to jest marka, dla której teraz pracuję. Niedługo wprowadzamy na rynek nową kolekcję, gdzie jeden z zapachów jest zainspirowany Morzem Arabskim. No bo jesteśmy w Dubaju, tak? I nie tylko zapachem Morza Arabskiego, bo to by było zbyt łatwe w marce niszowej, ale jaki wpływ Morze Arabskie miało na rozwój Dubaju, który zaczął się jako wioska poławiaczy pereł. Tak. I pracowaliśmy z perfumiarzem, tak naprawdę wschodzącą gwiazdą świata perfumeryjnego, Paul Guerlain, który jest trzecią generacją rodziny Guerlain. I Paul stworzył naprawdę fantastyczny zapach, bo wykreował dwa akordy. Akord soli i akord perły.
Czyli to było jego wyobrażenie, jak Niesamowite. pachnie ta sól. Czyli wchodzimy do tego Morza Arabskiego. Wiesz o tym, często idąc na plażę, Morze Arabskie jest potwornie słone. Tak. Więc to było uchwycenie tego zapachu soli, tego naszego tutaj dubajskiego, Tak. arabskiego morza i jego wyobrażenie, jak pachniałaby naturalna perła. I efektem jest zapach, który jest bardzo świeży, bo jest zapachem z rodziny morskiej, czyli ten marine, ale dodatek tych akordów sprawił, że mamy też ten powiew, tą bryzę i taką kremowość wynikającą z perły. Czyli jak spryskujesz ten zapach, masz taką zupełnie niewiarygodną kombinację. Także to pokazuje ci też różnicę pomiędzy zapachami komercyjnymi a zapachami niszowymi. Nie ma tego artyzmu, tak? Pięknie to opowiadasz i jak opowiadasz to w taki sposób, to jest taki storytelling, nie? To jest, storytelling. Tak, i powiem ci, że ja mam bardzo dużą wrażliwość na piękno ogólnie i jak to tak pięknie opowiadasz, to ja się wzruszam. Często się wzruszam na musicalach, w operze i czy nawet jak widzę piękny jakiś krajobraz i teraz też mnie to gdzieś tam wzruszyło, więc to jest piękne, jak o tym opowiadasz. Dzięki za to. Dzięki za te emocje. No, powiem ci, miód na moje serce, bardzo ładnie, prawda? bo storytelling jest tak naprawdę kluczowym punktem, jeżeli mówimy, czyli zostańmy przy tych różnicach pomiędzy perfumami komercyjnymi a perfumami Czyli, przepraszam, niszowymi. komercyjne, tak? czy na przykład, nie wiem, perfumy Chanel czy Diora, czy to są komercyjne, czy to są niszowe? Nie, to są perfumy luksusowe premium, ale nie mają aż takiej historii, czyli nie ma aż takiego wpływu inspiracji i storytelling. Czyli... No to gdybyś mogła podać jakieś takie przykłady, które mniej więcej ludzie znają, jakie są kategorie perfum, czyli są niszowe, są luksusowe premium, są komercyjne. Byś mogła podać chociaż po przykładzie, żebyśmy to lepiej zrozumieli, bo dla mnie to jest nowość, więc ja się od ciebie uczę. Okej. Wiesz co, powiem ci, że to się tak naprawdę trochę zaczyna... miksować i mieszać. Ja ostatnio byłam na targach, które skupiają się konkretnie na perfumach niszowych. Targi w Mediolanie, 15. edycja, targi Exons. I wyobraź sobie, że w halach targowych było 380 marek. Poza halami targowymi podobno kolejne 200, wystawiające się w apartamentach, hotelach i tak dalej, i tak dalej. Także to już ci pokazuje, ile marek tak naprawdę w tym momencie ze sobą walczy i ile marek co roku, nowych marek się pojawia. Więc jeżeli chciałybyśmy sklasyfikować, no to myśląc o perfumach komercyjnych, to są najczęściej perfumy i to niekoniecznie musi się odnosić tylko i wyłącznie do ceny, ale to są perfumy, gdzie wiadomo są używane w większości składniki syntetyczne, oczywiście jest to w jakichś tam widełkach cenowych. Są to zapachy, które zazwyczaj nie mają jakiejś głębszej historii, tak? Tylko są to zapachy czy to na lato, czy świeże. Dużo mamy też zapachów celebrity, tak? Czyli zapachy sygnowane nazwiskiem, nie wiem, J.Lo, tak? Czyli wiadomo, że to są zapachy, które też są targetowane do konkretnego konsumenta. To najczęściej będą nastolatki, które słuchają danego artysty i kupią zapach. Podobnie jest też z make-upem, tak? Później oczywiście pojawiają się zapachy premium czy zapachy luksusowe. I wspomniałaś tutaj Chanel, Dior. Ja absolutnie nie mam zamiaru tutaj odbierać czegokolwiek tym zapachom. Przez lata byłam gigantyczną fanką Allure Chanel. To był jeden z moich zapachów, zanim zaczęłam pracować tutaj czy pracować z markami niszowymi. Więc to są zapachy luksusowe i to są najczęściej zapachy inspirowane przez historię założycielki, czyli na przykład mamy Coco Chanel, czyli założycielkę Chanel, czy historia, która jest związana chociażby z zapachem Chanel No. 5, gdzie podobno Marilyn Monroe powiedziała, że jedyną rzeczą, którą zakłada do łóżka jest kropla Chanel No. 5, tak? Więc no, to też już widzimy, to były te początki marketingu, który teraz wykorzystujemy tak naprawdę na co dzień i wszędzie. Natomiast tak, perfumy niszowe mają to do siebie, że najpierw
jest inspiracja, najpierw jest historia, nie odwrotnie. Czyli jeżeli chciałabym Cię pokrótce przeprowadzić przez proces tworzenia, to tak naprawdę najpierw jest tak zwany brief, czyli dyrektor kreatywny marki jest zainspirowany. I to mogą być inspiracje tak naprawdę pochodzące często ze sztuki albo z kultury, czyli z muzyki. Mamy marki, w których każdy zapach jest inspirowany muzyką. To może być muzyka klasyczna, ale niekoniecznie. Mamy zapachy, które są inspirowane na przykład malarstwem. Mamy zapachy, które są inspirowane konkretną epoką historyczną, miejscem geograficznym i tak dalej, i tak dalej. Przykładów można by tu mnożyć. Osobną jakby grupą inspiracji są inspiracje wynikające z personalnych doświadczeń życiowych kreatywnych dyrektorów. Tak? Czyli to mogą być znowu odniesienia do dzieciństwa, to mogą być odniesienia do ich pochodzenia, kultury, etniczności. No, też tak naprawdę jest to bardzo szeroki temat. Więc taki brief jest wysyłany najczęściej w przypadku większych firm, najczęściej do kilku firm, które zajmują się produkcją składników i w swojej, powiem to bardzo kolokwialnie, ale w swojej stajni mają znanych perfumiarzy. Bo to jest też ten punkt, który bardzo różni marki niszowe od marek komercyjnych, że bardzo dużą uwagę zwracamy na osobę, która kreuje dany zapach. Jeżeli masz do czynienia z tak zwanym master perfumer, czyli mistrzem perfumiarstwa, to są najczęściej bardzo znane nazwiska. To są osoby, które kreują tak naprawdę kanon perfumiarstwa. Kto dzisiaj Przykładem jest może być znany? Dominique Ropion. Dominique Ropion tak naprawdę pracował z każdą znaną marką niszową. Ja mam tą przyjemność, że jeden z zapachów, które House of Noya ma w swoim portfolio, zapach, który nazywa się Yes I Can i zapach, który jest za takim empowerment of women, jest wykreowany właśnie przez one and only Dominique Ropion. Dominik jest znany ze swojego zamiłowania do róży, także w tym zapachu jest połączenie kilku rodzajów róży, żeby wykreować taki akord róży absolut, tak? Czyli takiej najpiękniejszej róży, jaką możesz sobie wymarzyć, no bo róża jest takim bardzo kobiecym składnikiem. Także podaję przykład Dominique Ropion, Jean-Louis Isaac, to jest kolejna osoba, który wykreował na przykład Fahrenheita Diora, tak? My też z nim pracowaliśmy. Fantastyczną perfumiarką, która tworzy dużo zapachów dla marki Amouage, jest Cécile Zarokian, która naprawdę jest taką, no jej imię w tym momencie jest bardzo hot, tak bym to nazwała. Także te osoby też pomagają w tej klasyfikacji, że jeżeli master perfumer czy nawet niekoniecznie master, ale jeżeli już bardziej rozpoznawany perfumiarz pracuje z daną marką, no to jest prawie że gwarancja tego, że będzie to kompozycja wyjątkowa. Pięknie. Czyli jest brief, później ten master perfumier jest włączony w proces. I jak wygląda dalej tworzenie zapachów, perfum? Wiesz co, często jest tak, że jeżeli to są duże marki, to mogą tak naprawdę wysłać brief do kilku firm i kilku perfumiarzy tworzy kilka opcji. A, czyli to jest takie jakby zapytanie ofertowe, tak? Czyli ja chcę stworzyć na przykład zapach, który będzie inspirowany Morzem Arabskim i perłami i po prostu piszę, czego oczekuję, tak? I wtedy kilka firm wraca z propozycją, czyli co tam może być w środku, tak? Tak, czyli tutaj brief byłby dokładnie. Mamy historię Morza Arabskiego, gdzie zaczęło się od wioski poławiaczy pereł. Więc tutaj perfumiarz
proponuje, jak on widzi tą koncepcję. Możesz również jako marka przygotować moodboard, tak? Czyli wysyłasz paletę, jaki kolor będzie na opakowaniu, czy jaki będzie wzór, no bo to wszystko musi mieć sens. Nie może być, zapach musi się również komponować z tym, jaki wzór będziesz miała na opakowaniu. To wszystko musi być bardzo przemyślane. To jest jakby kolejny punkt tutaj różnicy pomiędzy markami niszowymi a komercyjnymi. To wiesz, attention to detail, tak? Wszystko musi się ze sobą łączyć jako ta jedna historia, inspiracja, którą opowiadamy. Wtedy dostajemy próbki i jest selekcja. Często próbki są odrzucane, pojawia się kolejna opcja i tak wygląda testowanie. Czy w procesie zatrudniania tych nosów waszych, jak się rekrutuje taki nos? Kto ocenia te perfumy? Tak ciekawi mnie to. Czy to dyrektor kreatywny. Dyrektor kreatywny. Dyrektor kreatywny. I tak. on tak niepodzielnie po prostu ocenia, że ten mi się podoba, bo to jest bardzo też subiektywne. Może być subiektywne. Wiesz co, to jest, oczywiście to zależy od wielkości marki, tak? No, w marce, w której teraz pracuję, jest to marka młoda, więc tutaj dyrektor kreatywny jest równocześnie założycielem marki, więc oczywiście... Czy to jest jego pasja, zamiłowanie, on to zrobił? Tak, więc oczywiście zapyta na przykład o moje zdanie, czy o zdanie innych osób z zespołu, ale wiadomo, że ostatnie słowo należy do niego. Jeśli chodzi o większe marki, gdzie ta struktura jest bardziej zorganizowana i zespoły są o wiele większe, to przechodzi również przez taki etap testowania, no bo nie ukrywajmy, marki niszowe, ja tu bardzo dużo mówię o artyzmie, o kreatywności, o storytelling, ale no też musi być aspekt komercyjny, więc to też musi być produkt, który jeśli wprowadzamy na rynek, też musimy go sprzedać. Tak? To nie jest tylko i wyłącznie sztuka dla sztuki. Aż tak dobrze nie mamy. Więc tak. A powiedz mi, jak to się kształtuje cenowo? Perfumy komercyjne, czy perfumy luksusowe marki premium i właśnie niszowe? Jest to perfumy komercyjne, tak naprawdę możesz mieć tutaj perfumy w cenie 50 dirhamów, czy tam do 100 dirhamów, tak? Perfumy premium, no to powiedzmy jest tam 250, 450 dirhamów, tak? Marki takie, powiedziałabym, entry niszowe, czyli to wejście do świata niszowego, no to mówimy 700-800 dirhamów. Czyli prawie 2 razy więcej niż powiedzmy te marki typu Dior, Chanel. Tak. To też zależy, bo mogą być jakieś specjalne edycje, no ale to tak wiesz, na oko, tak? Później marki niszowe, które już są markami rozpoznawalnymi. Podam tu przykład Amouage. Butelka 100 ml to jest cena około 1400 dirhamów, tak? No i możesz oczywiście mieć też perfumy, które mogą kosztować 5000, 6000, tak? Ale najczęściej to są już perfumy, które są specjalną edycją. I ta cena wynika nie tylko i wyłącznie z perfum, ale na przykład wynika z tego, że jest to bardzo limitowana edycja. Czyli na przykład masz tylko i wyłącznie 100 butelek wyprodukowanych. Tak. Albo zależy od tego, kto tych perfum używa. Czyli na przykład jeżeli możesz powiedzieć, że szejch z danego emiratu używa tego zapachu i jest to na przykład w jakiś sposób promowane, tak? Chociaż takie sytuacje rzadko się zdarzają, no ale powiedzmy. To również będzie zależało od butelki czy opakowania. Możesz mieć butelkę wysadzoną diamentami, możesz mieć korek pokryty 18-karatowym złotem, możesz mieć ręcznie produkowane pudełko z 50 różnych rodzajów drewna. Tak? No wiesz, tutaj możesz... Tak, tutaj cena to jest sky is not the limit. Tak, bo jeżeli jest popyt, to będzie podaż. Ale właśnie było takie, zadałam pytanie na Instagramie o pytania odnośnie perfum i jedno właśnie pytanie było takie, dlaczego czasami, no w Dubaju szczególnie, takie perfumy no name są aż tak drogie, kiedy na przykład butelka Chanel kosztuje 500 dirhamów, a perfumy typu no name są za 1500. No to chyba właśnie to wyjaśniłaś, prawda? Że czasami my możemy nie znać tych perfum, bo ten marketing i ta marka nie jest tak znana, ale w tym świecie perfumiarskim ona zapewne jest
Tak, znana. tak, to może być ten przykład, albo mogą być to marki, które są bardziej dostępne w tym regionie, niekoniecznie w Europie, bo są tak specyficzne dla tego regionu. Tak. No, wczoraj nawet rozmawiałyśmy na temat marki Spirit of Dubai, która potrafi mieć produkty kosztujące 5-6 tysięcy dirhamów, no ale to na przykład było, żeby pobić rekord Księgi Guinnessa, tak? No, czyli to jest już też taki marketingowa akcja. Okej, Tak? udało im się. Tak. Jako najdroższe perfumy, tak? To Tak. taki był rekord Guinnessa. No właśnie, można też pobijać takie rekordy. Kto bogatemu zabroni? Mieszkamy w Dubaju. Iwonko, a wspomniałaś wcześniej o tych cyklach kobiecych i chciałam zapytać ciebie też o wpływ perfum na nasz układ hormonalny. Ach. Jak to wygląda? Bo też dużo się o tym mówi, że wiesz, że te perfumy jednak w jakiś sposób modyfikują te hormony i wpływają na to. Czy są perfumy, które nie wpływają? Czy możemy takie wybrać? I jeżeli wpływają, no to jak bardzo? I na przykład co zrobić, żeby zmniejszyć ten wpływ? Wiesz co, no tak, perfumy mogą wpływać, jeżeli używane są składniki, które możemy nazwać zakłócaczami cyklu hormonalnego, tak? Czyli dla laika jakie są to? Czyli na przykład syntetyczne piżma, które mogą dla organizmu być takim odpowiednikiem estrogenu, tak? I to może być dla niektórych kobiet problemem, tak? Mogą być składniki, które generalnie są używane również w kosmetyce, nie tylko w perfumach, składniki konserwujące, które też mogą, to jest najczęściej ta relacja do estrogenu. Co mogę tutaj polecić? No, albo właśnie zwracać uwagę na składniki, czyli jeżeli perfumy mają w sobie piżmo, jeżeli jest użytych dużo składników konserwujących, to można unikać. Można wtedy stosować te olejki typu Atars, oleje naturalne, które wspomniałam, gdzie nie tylko nie ma aż tak dużo składników konserwujących, ale również nie ma alkoholu, co tutaj ma dosyć duże znaczenie w tym regionie. I powiedziałaś, że te olejki nanosi się bezpośrednio na skórę. A Tak. czy perfumy też powinno się na skórę nosić, czy raczej na ubranie? Wiesz co, to jest tak naprawdę twój personalny wybór. Ja po tylu latach pracy z perfumami, gdzie przez lata testowałam perfumy na mojej skórze, ze względu na to, w jakim jestem teraz okresie życia kobiety, gdzie faktycznie hormony zaczynają mieć dosyć duży wpływ. Używam perfumy na ubrania. Jedyne co trzeba uważać, bo jeżeli są to perfumy niszowe, czyli zawierające dużą ilość składników naturalnych i olejków, no to jeżeli spryskamy biały, jedwabny top, no to możemy mieć żółte kropeczki, No tak? Więc z tym trzeba uważać. Teraz spryskuję perfumy na skórę, jeżeli albo testuję nowe perfumy, albo naprawdę chcę mieć tą trwałość perfum. Czyli jeżeli na przykład mam przed sobą długi dzień i chcę mieć to longevity zachowane. Myślę, że należy też tutaj wspomnieć, co jest bardzo charakterystyczne dla perfum nie tylko niszowych, ale perfum już konkretnie arabskich. Jest taki termin silage. Silage jest to termin z języka francuskiego i oznacza tą chmurę zapachu, jaka unosi się za osobą albo wokół osoby, która użyła danego zapachu. I nie wiem, czy byłaś w sytuacji, gdzie na przykład przechadzasz się po plaży i przed tobą, ileś metrów przed tobą widzisz lokalne kobiety czy mężczyzn, a nadal jesteś w stanie wyczuć ten przepiękny zapach, właśnie tą chmurę. Czy wchodząc do windy, nie musisz stać obok tej osoby, a wyczuwasz ten zapach. Więc to jest właśnie ten silage. No im bardziej kompleksowa kreacja, im więcej naturalnych składników, ten silage będzie dłuższy. No to jak dobrać perfumy pod siebie? Na co zwracać uwagę? Albo kto może nam pomóc? To jest to, jak my się czujemy w tych perfumach? Czy to jest to, jak ludzie nam mówią, że wow, jak ładnie pachniesz? Na przykład, podam ci taki przykład. Ostatnio testowałam jedne perfumy i wydawało mi się tak bardzo słodkie i wręcz jakby... czułam, że to nie są perfumy dla mnie. Natomiast weszłam do sklepu i ekspedientka powiedziała: wow, jak cudownie pani pachnie, jaki piękny zapach.
Myślałam sobie, może ona wie o czymś, o czym ja nie wiem, albo po prostu chciała być miła. A co to był za zapach? Zapytam z Wiesz co, na czystej pewno- ciekawości. To była chyba Chloe, taka jest seria de Fleur, czyli Okej, kwiatowa, czyli i to był kwiatowy. jaśmin akurat. Okej. No, czyli bardzo kobiecy składnik. O, no to jest też temat rzeka. I tak, wyzwaniem w markach niszowych, wyzwaniem i pięknem tak naprawdę, to zależy w jaki sposób na to spojrzymy, jest ta kompleksowość i złożoność zapachów, którą wspomniałam. Czyli to jest to, że zapach cały czas tak naprawdę na twojej skórze się zmienia. Czyli tutaj polega ta trudność czasami doboru zapachu i ja autentycznie polecam, jeżeli ktoś chce kupić perfumy niszowe, to polecam, żeby wypróbować je na swojej własnej skórze i poczekać. I ponosić się z tym zapachem i zobaczyć, jak ten zapach ze mną pracuje. W danym momencie oczywiście, w danym klimacie, ale nie kupować tak w ciemno, chyba że jest to Discovery Set, kupujesz, wiesz, kilka próbek, tak, ale jeżeli kupujesz faktycznie już produkt, no to polecałabym zdecydowanie przetestować. Wiesz co, tak naprawdę każda osoba wchodząca do butiku ma jakieś wyobrażenie, jakie typy zapachów lubią, jakie rodziny zapachów, tak? Czy to jest rodzina kwiatowa, czy to jest rodzina morska, czy to są zapachy drzewne, czy bardziej lubimy zapachy ostrzejsze, tak? Takie animalistyczne. Więc każdy ma jakieś wyobrażenie. Natomiast często jest ta sytuacja, że tobie może się wydawać, że ten zapach nie jest dla ciebie, a inne osoby właśnie będą miały taką bardzo subiektywną, ale nadal opinię, że ten zapach to jesteś cała ty. Tak. Wiesz co, tak naprawdę dużo zależy też od obserwacji danej osoby. Ja pamiętam w latach, kiedy byłam w Omanie, ja wtedy zajmowałam się działem handlu detalicznego, czyli to były butiki Amouage i bardzo często bywałam w butikach, chociażby po to, żeby obserwować mój zespół, tak? I jak są obsługiwani klienci. Jak osoba wchodziła do butiku, to od razu miałam takie jakby skanowanie i myślenie, który zapach by pasował do danej osoby. Patrząc na sposób ubierania się, na zachowanie, na mimikę. Wow. Także to jest taka gra, którą czasami... No tak, dla ciebie to jest sztuka. Też jak sobie tak myślę, zaraz do tego wrócimy. Miałyśmy w sumie zacząć od twojej historii. Natomiast temat jest tak interesujący, że popłynęło. Popłynęło, dokładnie, ale wiesz, i ta szkoła muzyczna, i twoje wykształcenie, socjologia ze sztuką, no to też jest, to wszystko jest o tym, nie? Że to nie jest sam biznes, tylko to jest cały czas to dzieło sztuki, o którym ty mówisz. Ale tylko jeszcze wracając do tego zapachu, to jednak po tym też, co powiedziałaś, to wydaje mi się, i to też, co powiedziałaś na początku, że ten zapach ma tobie dawać. Że to jest mniej ważne, jak ludzie to odbierają. Najważniejsze jest, co tobie daje na pewnym etapie. Na przykład ja mam taki zapach, który lubię na wieczór i wtedy czuję się, wiesz, taka bardziej wieczorowo-elegancka i mam taki na dzień, gdzie czuję się, wiesz, tak na dzień, no po prostu, tak naturalnie. I czasami, wiesz, jeden zapach sprawia, że czujesz się właśnie bardziej tak luksusowo, pewności siebie nabierasz, więc to wydaje mi się, że to jest tak bardzo indywidualne, że nie ma chyba co się sugerować tym opinią z zewnątrz. Tak, zapach, no to powinnaś być ty, tak? Wiesz, z racji wykonywanego zawodu mam bardzo dużo zapachów w domu i marek, dla których pracowałam i marek, które mnie interesują, czy zapachy, które mnie zafascynowały. Więc mogę powiedzieć, że mam taką jakby wręcz bibliotekę zapachów w domu, więc mogę wybierać i przebierać, ale to dokładnie tak wygląda proces. Budzę się rano, wstaję i szykując się do wyjścia, zastanawiam się, jaki mam dzisiaj humor, jak się dzisiaj czuję i co dobrać, żeby na przykład zmienić te emocje, nie wiem, obudzić się, tak? Albo właśnie mam poważne spotkanie, albo chcę być zrelaksowana, tak? Jasne. I mam też dni, kiedy nic nie noszę.
Mam dni, kiedy potrzebuję oddechu, tak? Więc są takie dni, kiedy nic nie noszę. A powiedz mi trochę o tym całym warstwowym noszeniu perfum, o layeringu. Ja nie znałam tego sformułowania wcześniej, ale to jest też kolejne pytanie z Instagrama. O, też bardzo ciekawe pytanie. I też są dosyć duże różnice pomiędzy layeringiem, jaki mamy w Europie, a layeringiem tutaj. Czyli w Europie można już nazwać layeringiem, jeżeli użyjesz balsamu do ciała i perfum o tej samej kompozycji. Czyli nakładasz już na ciało, powiedzmy, zapach kwiatowy Tak. i spryskujesz perfumy, tak? I to powoduje, że to powinno przedłużyć trwałość tego Ale zapachu. czy to musi być ta sama marka perfum, czy to może być na przykład nuta kwiatowa, powiedzmy, tu Może jest być- róża, tu jest róża? Tak. I czy to zależy od tego, czy ta róża powinna być na przykład potem w perfumach w sercu, w Nie. bazie? Nie, po prostu ona Nie. gdzieś musi się pojawić, tak? Nie, wiesz, możesz mieszać ze sobą, możesz użyć tej samej marki, tak? Często są sprzedawane Tak. produkty razem, tak? No ważne jest to, żeby te składniki się nie gryzły, No tak? No bo wtedy ta kompozycja może być wątpliwa, tak? Natomiast tutaj layering jest o wiele bardziej skomplikowany, czyli myślę, że cofniemy się za chwilę też do historii perfum na Bliskim Wschodzie. To możesz o tym powiedzieć. Okej. Bo to jest bardzo ciekawe. Ja w ogóle tak, czekam z tym pytaniem też, jak na szpilkach. Właśnie dlaczego te perfumy i te zapachy są tak ważne tutaj w regionie Bliskiego Wschodu. I potem pamiętajmy, żeby do tego layeringu arabskiego wrócić. Jest to tak naprawdę historia zapachów, nie tylko perfum, ale zacznijmy od zapachów. Historia zapachów tutaj na Bliskim Wschodzie ma kilka tysięcy lat. Także o wiele dłuższa i bardziej zaawansowana porównując do Europy. Na początku zapachy miały tutaj głównie znaczenie religijne i duchowe. Możemy cofnąć się, skoro mówimy tutaj już konkretnie o tym regionie, bo można by mówić długo na temat kultury egipskiej i jak zapachy były ważne w kulturze i cywilizacji egipskiej, chociażby Kleopatra, tak? Natomiast cofnijmy się jeszcze nawet dalej i kolebka cywilizacji, tak? Czyli Mezopotamia, to jest dzisiejszy Irak. Tak. Czyli ta delta dwóch rzek, Tygrys i Eufrat, Tak. czyli bardzo żyzna gleba. I kultura sumeryjska, która zamieszkiwała tą kolebkę cywilizacji, przywiązywała bardzo dużą wagę do zapachów. Oni nauczyli się destylowania zapachów, także możesz sobie wyobrazić, jak to było zaawansowane na tamte lata. Jest nawet wspominany balsam sumeryjski, który był używany dla zdrowia czy dla odpędzenia nieczystych sił ochrony. Czyli widzisz, że to było bardzo powiązane z duchowością i religią, a nie tak naprawdę powiązane z noszeniem zapachu, żeby ładnie pachnieć, tak? No właśnie, powiem ci, że to jest dla mnie zaskakujące, bo spodziewałabym się, że w tak tutaj wilgotnym i gorącym klimacie jednak mimo wszystko te zapachy będą miały funkcję praktyczną. Nie, a tutaj okazuje początki się, były, że... tak, początki to było właśnie bardzo, bardzo duchowe i bardzo religijne. No ale to, wiesz, my nie możemy mówić o zapachach, jakie my dzisiaj znamy. My mówimy na przykład bardziej o okadzaniu, tak? Tak. I tutaj mówiąc o okadzaniu, no też należy wspomnieć Oman, kraj, który jest mi bardzo bliski. Tak. Spędziłam w Omanie prawie 7 lat. No i Oman jest bardzo znany z tak zwanej frankincense. To jest żywica drzewa Boswellia. Oman jest producentem też znanym tak naprawdę od wieków. To są drzewa, które rosną w dzisiejszym regionie Omanu, region Dhofar, niedaleko miasta Salala. To jest blisko granicy z Jemenem. I to jest jedna z najwyższej jakości żywic kadzidła, tak zwana silver frankincense. Czyli to też idzie te wieki temu, kiedy palono w kadzidłach po to, żeby okadzać
na przykład meczet, czy okadzić dany pokój. Ale przecież w kościele katolickim też stosuje, też się jest okradza. używana. Też jest używana, ale Tak. to się zaczęło tutaj. No wiesz, chrześcijaństwo też pochodzi stąd, jak patrzeć, wiesz. Tak. Także to już ci pokazuje, jak zaawansowana jest ta historia, gdzie perfumy tak naprawdę w Europie zaczęły zyskiwać popularność w czasach średniowiecza. Oczywiście tylko i wyłącznie w najwyższych sferach, czyli tu mówimy o królach, tak, ktokolwiek odwiedził Wersal. No tak, no ale akurat Wersal kojarzy się bardziej, że tam miało to funkcję praktyczną jednak, Tak, bo tak. Wersal nie należał do najczystszych Tak. miejsc na świecie. I taka Więc tam była, tuszowano wszystkie nieczystości. Taka była forma, tak, oczywiście, tak, mocno kulejąca higiena, Tak. więc zapachy były używane po to, żeby zakryć Dokładnie. inne zapachy, tak? Czyli tutaj to wygląda po prostu zupełnie inaczej. Jakby ta geneza jest bardziej duchowa. Tak, bardziej duchowa. I to prowadzi mnie teraz do layeringu, Tak. czyli jest to proces bardziej złożony. Osoby mieszkające tutaj bardzo często chcą mieć swój zapach. I my dużo dzisiaj już mówiłyśmy, że to jestem ja, tak? Jak się spryskuję Tak. danymi perfumami, to odczuwam, że to jestem ja. Natomiast osoby mieszkające tutaj, gdzie zrozumienie zapachów i zrozumienie tego, jak mieszać ze sobą zapachy jest o wiele głębsze i bardziej zaawansowane niż nasze europejskie, to tutaj osoby bardzo często chcą stworzyć swój własny zapach przez właśnie blendowanie różnych nie tylko perfum, ale dokładanie do tego olejków i okadzanie się. Czyli w jaki sposób to robimy? Wow. Nakładamy olejek, już jak wspomniałam, atars, czyli na te punkty tętna, czyli to już mamy jeden zapach. Na to możemy spryskać jedne perfumy albo też zmiksować ze sobą na przykład dwa zapachy, gdzie wiadomo, na olej najpierw spryskamy perfumy bardziej bazowe, czyli cięższe i na wierzch na przykład kwiatowe, kwiatowo-orientalne. Po czym rozpalamy węgiel zapachowy, czyli tak zwany buchur, który tutaj możemy kupić w malutkiej kadzielnicy. I tym dymem kobiety stają nad taką kadzielnicą i tym dymem okadzają swoją abaję, swoją chustę Sheila, którą zakrywają włosy, czy swoje własne włosy. Więc zobacz, ile tak naprawdę masz właśnie tej złożoności i tych kolejnych warstw, czyli layeringu zapachu. I to później powoduje, że idąc plażą zastanawiamy się, Co tak pięknie pachnie. co tak pięknie pachnie. To jest właśnie to. Podam ci też bardzo ciekawy przykład. Wracam do Omanu. Typowa dishdasha, czyli męski ubiór, taka tunika nazwijmy. Czy to jest kandura? Kandura, tak. W Omanie nazywa się dishdasha, Okay. czyli typowa kandura, co jest bardzo ciekawe, ma przy kołnierzyku, nazwijmy to kołnierzyk, taki spleciony sznureczek, z takim, no może nie pomponikiem, ale z zakończeniem, frędzelkiem, tak? Okay. I to służy temu, żeby nasączać ten sznureczek z frędzelkiem zapachem. Czyli jak nakładasz dishdashe i biegasz po tym gorącym Omanie cały dzień, to cały czas masz tą woń zapachu, która unosi się bardzo blisko. Czyli zobacz, jak głęboko jest to powiązane z tożsamością kulturową, tak. skoro taki jest ich strój narodowy, tak? No, także jest to fascynujące. Tak, niesamowite. W ogóle tak mi się teraz przypomniało, rozmawiałyśmy na początku o tym, że zapach może jakby triggerować pewne pozytywne wspomnienia, ale też negatywne. I spotkałam taką dziewczynę tutaj, która zaczęła mieć ataki paniki, wchodząc do jednego centrum handlowego tutaj. Nie miała tego nigdzie indziej i to jedno centrum handlowe wzbudza w niej po prostu coś takiego, że ona nie może, wiesz, oddychać. I właśnie moje pierwsze taka myśl była, że może tam jest jakiś zapach, który triggeruje coś, czego ona po prostu nie jest świadoma. Nie pamięta. Tak. Jest to głęboko gdzieś tam zakopane w pamięci, tak, ale... No, że rzeczywiście to jest bardzo, bardzo silne.
Ja mam taki zapach z dzieciństwa. Oprócz tego oczywiście uwielbianego różu bourgeois. Mam taki zapach z dzieciństwa, gdzie wspomnienia są tak głębokie, że ja nawet nie wiem dokładnie, czy te wspomnienia są dobre, czy neutralne. Jest to zapach bardzo charakterystycznej farby olejnej, która była kiedyś używana w Polsce, żeby malować lamperię w ośrodkach publicznych, typu szkoły, przedszkola, żłobki. I ten zapach musi mnie gdzieś, wiesz co, właśnie do czasu przedszkola, czy może nawet żłobka, dlatego nie jestem w stanie sobie nic przypomnieć. Ale jak tylko wyczuję zapach tej olejnej farby, to mam takie, to jest ten zapach. Ciekawe, czy byłabyś w stanie to odkryć na przykład hipnozą? Może tak. Może. No ale to opowiedz, jak to się u ciebie wzięło? Czy pracowałaś już w Polsce z perfumami? Czy wiesz, jaka jest twoja historia? Co cię doprowadziło do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj? Wiesz co, tak naprawdę to jest taka totalna mieszanka, bo nawet wiesz, jak na początku wspomniałaś, że i ta szkoła muzyczna, i ta socjologia, i ten Chinese business, to już było takie zupełnie niespodziewane, ale wiesz co, moja mama, wracam do mojej mamy, moja mama zawsze nazywa mnie artystyczną duszą i ja myślę, że jest w tym dużo prawdy. I myślę, że to też pozwoliło mi odnaleźć się w tym środowisku łatwiej, no bo tak jak wspominałyśmy, te inspiracje często są związane ze sztuką, ale myślę, że to nie tylko chodzi o inspirację, ale o takie generalne odczuwanie pewnej estetyki, zwracanie uwagi na pewne szczegóły, pewną wrażliwość. Tak, ale ja chcę, żebyś teraz, Iwonko, opowiedziała konkretnie historię, jak byłaś w samolocie. Ja chcę tą konkretną historię. Wiesz dlaczego? Dlatego, że czasami taki efekt motyla zmienia totalnie twoje życie. I czasami ta odwaga, która idzie za tym, to jest to, czego ludziom tak bardzo potrzeba. Wiesz, żeby mieć odwagę sięgnąć po to, co twoje w duszy. Bo ty nie byłaś od początku w tym, co robisz teraz. Więc chciałabym, żebyś o tym opowiedziała. Wiesz co, to tak, to takie tylko krótkie wprowadzenie. Wyjechałam z Polski 21 lat temu. Może nie powinnam wspominać, bo wszyscy sobie policzą, ile mam lat. Czyli 2004 rok. Polska weszła do Unii Europejskiej. Mogliśmy pracować w końcu bez wiz pracowniczych. Więc wyprowadziłam się do Londynu. No i taka, wiesz, bardzo naiwne podejście. Oczywiście młodość. Więc myślałam, że z tym dyplomem magistra w kieszeni Londyn powita mnie z otwartymi ramionami. Oczywiście absolutnie nie. Londyn był gigantyczną lekcją życia. Bo ja byłam taką trochę, wiesz, jedynaczką trzymaną pod kloszem przez moich rodziców. Przez to, że i ta szkoła muzyczna, i ta socjologia. Ja nawet nie wyjechałam studiować w innym mieście. Ja studiowałam w mojej rodzinnej Łodzi, więc taki przeskok, tak? No i jestem z tej mojej rodzinnej Łodzi nagle w tym gigantycznym, często mocno agresywnym miejscu, jakim jest Londyn. Więc dużo nauki, dużo ciężkich momentów, no powiedzmy szczerze. I absolutnie jeszcze wtedy nie miałam żadnego powiązania ani z markami luksusowymi, ani tym bardziej z perfumami, oprócz tego, że je uwielbiałam. Moja pierwsza praca polegała na przyrządzaniu kawy w ciągu dnia, a wieczorem pracy za barem. Na szczęście ten etap nie potrwał długo. I później tak powoli przeskakując przez różne firmy, poznając kolejne osoby, wylądowałam w Gucci. I Gucci to było moje takie pierwsze wejście w świat pracy z produktem luksusowym. To nie było konkretnie z perfumami, ale już takie pierwsza introdukcja, tak? No i złapałam bakcyla, no ale oczywiście nic nie może być takie łatwe i piękne w życiu. Przyszedł 2008 rok, bankructwo Lehman Brothers, gdzie wiadomo było, że sytuacja w Wielkiej Brytanii będzie bardzo trudna. Wielki kryzys. Wielki kryzys, recesja. I ja wtedy zaczęłam myśleć o tym, żeby z moim ówczesnym partnerem, żeby przenieść się w jakieś inne miejsce, gdzie moglibyśmy przeczekać. A wtedy myślałam, że to będzie rok, 2 lata. Tak, ponownie ta młodzieńcza naiwność i młodzieńcze zrozumienie świata. No i to już było takie pierwsze jakby
wiesz, right time, right place, że zaczynamy na ten temat rozmawiać i dosłownie w przeciągu kilku tygodni kontaktuje się z nim jego koleżanka, z którą kiedyś pracował w firmie, mówiąc o tym, że zaczyna się rekrutacja do biur na Bliskim Wschodzie. Wybór jest albo Abu Dhabi, albo Maskat. My nigdy nie byliśmy na Bliskim Wschodzie, więc dokładnie usiedliśmy przed laptopem, Abu Dhabi, Maskat, no i co widzę? Abu Dhabi, wiadomo, bardzo nowoczesne, wysokie budynki. No i widzę Maskat, który wygląda jak taka pastelowa wioseczka, tak? No ale widać dużo tożsamości, dużo kultury. Ja pamiętam, że tak siedzimy w tym naszym mieszkaniu londyńskim, gdzie wiesz, hula wiatr za oknami, a tutaj przepiękne, skąpane w słońcu obrazki. I ja mu tak wtedy wspomniałam, że wiesz co, Maskat chyba lepiej wygląda. No ale to cut the long story short, w przeciągu dosłownie 2 miesięcy on otrzymuje propozycję pracy. Ja wracam na chwilę do Polski. Zobacz, jak to jest, jak otworzysz Tak. głowę, jak Right otworzysz time, głowę right place. i zaczynasz Dokładnie. myśleć. Nagle się wszystko, wiesz, to tak jak myślisz o jakimś samochodzie i potem tylko widzisz już ten samochód na ulicach. Tak, my sobie nie zdajemy sprawy z potęgi naszych myśli i najlepsze jest to, że to są myśli, których my prawie że nie generujemy. To są myśli, które gdzieś tam właśnie nam przepływają przez głowę. Tak, często to jest też tak, że jak już ja lubię, wiesz, porównać to do tego statku, który jak nie wie, do którego portu płynie, to żaden wiatr mu nie sprzyja. Więc musisz się nastawić i nie wiesz jeszcze jak, ale wiesz, że tam i działasz, bo to zawsze musi być podparte działaniem. I w pewien sposób ten wszechświat cię po prostu doprowadza tam, gdzie chcesz. Tak, pomaga. No i co, ja wracam na chwilę do Polski, moja przyjaciółka wychodzi za mąż, ja jestem druhną, no więc taki bardzo podniosły moment, ale jest też bardzo dużo emocji, dużo lęku, dużo wręcz paniki, no bo mam lecieć do Omanu, o którym nic nie wiem, ale też lecę tam na wizie turystycznej, a Oman jest miejscem, gdzie nie można sobie tak po prostu jechać i mieszkać na wizie turystycznej. A wy nie byliście małżeństwem? Nie byliśmy małżeństwem, więc no były jakby 2 opcje. Albo wyjeżdżam i jestem sponsorowana przez firmę, tak? Muszę znaleźć pracę. Tak. Albo jestem sponsorowana na wizie małżeńskiej, ale ja nie chciałam wyjść za mąż tylko dla wizy. Tak? Co jeszcze muszę wspomnieć, to jest początek 2009 roku. Wiesz, teraz my o wiele więcej wiemy na temat Bliskiego Wschodu. Są nadal stereotypy, ale wiemy o wiele więcej. Wtedy Oman, 2009 rok, wiesz, moi rodzice, moi przyjaciele mieli taką wizję, że ja wylanduję w Maskacie i wiesz, ubiorą mnie w burkę i będą biegać wokół mnie terroryści, wiesz, to była taka wizja. No ale siedzę w samolocie, lot Oman Air, przeglądam sobie magazyn pokładowy Oman Air i co przeglądam stronę, to jest reklama marki Amouage. Ja markę Amouage kojarzyłam z butiku w hotelu Marriott w Warszawie. Taki mały fun fact. Właściciele sieci butików Quality Perfumerie po kilku latach byli moimi klientami, tak, jak już zaczęłam pracować. No ale siedzę, przeglądam i mam właśnie tą myśl, ten butterfly effect, o którym wspominasz. Mam tą myśl, że jeżeli mam zostać w Omanie, to chcę pracować tylko i wyłącznie dla Amouage. Wow. No i co dalej się dzieje? No i co dalej się dzieje? Jestem w Maskacie. Miałam, pamiętam, miesięczną wizę turystyczną, czyli po tym miesiącu musiałabym zrobić visa run. No i co? Uderzam do Amouage, wysyłam moje CV do ich biura londyńskiego, do ich biura omańskiego. W międzyczasie, wiesz, próbujemy network. Tak. No i nic się nie rusza. Nic, kompletnie. No i po 3 tygodniach to znowu mówimy o tej naiwności i tym takim podejściu, jak jesteś młoda. Nie, oby to się nigdy nie skończyło, wiesz? Naprawdę, ja uważam, że to jest tak piękna cecha i oczywiście trochę jest może niebezpiecznie być takim naiwnym życiowo, ale ja w sobie na przykład tę cechę bardzo lubię, bo to mi wbrew pozorom pomaga w życiu. Dużo. No więc po tych 3 tygodniach, wiadomo, już panika, siadamy i piszemy na LinkedIn
wiadomość do prezesa Amouage. 2009 rok i LinkedIn. W Polsce nadal LinkedIn nie jest tak bardzo rozpowszechniony. Tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo. I zobaczysz, w 2009 roku Tak. był. No ale o czym muszę wspomnieć? Prezes Amouage, ówczesny prezes Amouage był jedynym Europejczykiem pracującym w firmie, Brytyjczykiem, co również pomogło. No więc wysyłamy wiadomość, że no tutaj taka sytuacja, no czy są jakieś otwarcia. No i zadziwiająco przychodzi odpowiedź, że tak naprawdę nie ma żadnej nowej roli czy rekrutacji w tym momencie, ale proszę przyjechać na spotkanie do naszej fabryki. No więc jadę na spotkanie. Noga w drzwi. Noga w drzwi. Totalnie. Jadę na spotkanie, nie spotykam się z prezesem, spotykam się z szefem sprzedaży. Spotkanie, no jak to spotkanie, tak? Wychodzę z tej fabryki, mam kolejny raz powiedziane, że nie ma w tym momencie żadnej rekrutacji. No a wiesz, mnie ten zegar Miesiąc tyka, tylko. tak, coraz bardziej. No ale po 2 dniach dostaję od nich wiadomość, że dyrektor kreatywny, który zawsze rezyduje w Londynie, jest akurat z wizytą w Muscat i chciałby się ze mną spotkać. No więc oczywiście totalny research przed tym spotkaniem i co widzę? Ówczesny dyrektor kreatywny, zanim wszedł do świata perfum, był barytonem lirycznym. I twoja szkoła muzyczna tutaj. Druga noga w drzwi. Druga noga w drzwi. Druga noga w drzwi. Czy to był Europejczyk? Nie, Christopher jest z Hongkongu. Aha, okej. Christopher jest z Hongkongu. No ale co, przyjeżdżam na to spotkanie, no wiesz, kreatywny dyrektor, więc taka bardzo inspirująca, zaskakująca osoba. No i tak sobie siedzimy i rozmawiamy o wszystkim i o niczym, tylko nie o pracy. Tak. O kinematografii francuskiej, o muzyce. Powiem ci, że wyszłam po tej godzinie absolutnie nie wiedząc, co na ten temat myśleć. No i po kilku dniach dostałam propozycję pracy. Brawo. Brawo, Iwona, to jest Czyli cudowna to ten właśnie historia. right time, right place. Tak, ale to też jest właśnie right people. No nie? No tak musiało być. Tak. Tak musiało być. I wiesz, ja zaczęłam od pracy w dziale handlu detalicznego, czyli butiki, gdzie tak naprawdę nie było żadnej struktury, więc no, mnóstwo takiej pracy u podstaw. Po kilku miesiącach rozstałam się z moim ówczesnym partnerem i to był taki moment, gdzie pomyślałam sobie, że ja nie wyobrażam sobie za bardzo mieszkania sama na Bliskim Wschodzie. I pamiętam, że rozmawiałam z moimi rodzicami, którzy oczywiście o wiele bardziej woleliby, żeby ich jedyna córka wróciła do Polski. Ale moja mama mi coś takiego powiedziała, że słuchaj, jest to marka, w której chciałaś pracować. Pracujesz z produktem, o którym codziennie nam piszesz, czyli jesteś tym zachwycona. Tak. Sytuacja w Europie się nie polepsza, a wręcz przeciwnie. Więc może chociaż doczekaj do tych 12 miesięcy na twoim CV, żeby było łatwiej wytłumaczyć, dlaczego zrezygnowałaś. Tak. Podać powód, że na przykład Bliski Wschód nie jest dla ciebie. Zawsze możesz wrócić. No i wiesz, w Omanie mieszkałam prawie 7 lat. No i jak tobie tam było? Jak mieszka się w Omanie? Wiesz co, Oman Czy jest... rzeczywiście było niebezpiecznie? Jakby dlaczego nie chciałaś tam zostać? Wiesz co, ja myślę, że to wtedy był pewnie taka emocjonalna reakcja, że wiesz, jak ja sobie poradzę, tak? No też rozstanie nigdy nie jest łatwe. Więc... Tak, więc myślę, że to były te emocje. Natomiast Oman jest przepięknym miejscem. Jest tak naprawdę masz największą różnorodność, jeśli chodzi o naturę w Omanie, tutaj na Bliskim Wschodzie, więc to jest zdecydowanie taki hidden gem Bliskiego Wschodu. Ludzie są przemili. Wiesz, ja pracowałam w marce, która jest tak naprawdę dumą narodową. Amouage jest jedyną marką perfumeryjną, niszową, luksusową, która pochodzi z Omanu. Jest marką, której właściciele to jest rodzina królewska, no więc to jest jakby już zupełnie inny świat. Więc tak, mieszkało mi się bardzo, bardzo dobrze. Mam bardzo dużo sentymentu i do Amouage, i do Omanu jako kraju. Bardzo lubię tam wracać. Oczywiście były takie momenty, wiesz, ja byłam wtedy jednak ileś lat młodsza.
Oman nie był rozwinięty. To była tak naprawdę wielka rybacka wioska wtedy. Więc były takie momenty, pamiętam, kiedy narzekaliśmy, że tutaj jest nudno albo nie ma co robić w weekendy i wsiadaliśmy w samolot, leciliśmy 40 minut Jeżeli do to jest Dubaju. jedyny powód do narzekania. Tak. Wiesz, no ale To nie ludzie jest źle. sobie nie zdają Ja sprawy wiem. z tego, jak mają dobrze, tak? Tak. Czasami Teraz tak jest. chciałabym mieć takie problemy. Ale tak, wsiadaliśmy w samolot i przylatywaliśmy do Dubaju, żeby wiesz, tutaj trochę Dubai Bling poszaleć, ale z chęcią wracaliśmy do tego naszego właśnie spokoju i chill-outu. No porównując Oman do Dubaju, zdecydowanie work-life balance, no tu nie ma work-life balance, tam zdecydowanie był. Tutaj trzeba się troszeczkę mocniej postarać, żeby on był. Trzeba włożyć w to większy wysiłek, żeby on był. Tak, masz rację, ale tutaj tempo życia jest o wiele szybsze. Tam naprawdę jest chill out. Więc mam bardzo miłe wspomnienia. Super. Myślę, że o Omanie można by zrobić kolejny odcinek, bo to jest absolutnie fascynujący temat i w ogóle ostatnio dużo rzeczy z Omanu do mnie przychodzi. Dużo też osób, które tam mieszkały, więc myślę, że zdecydowanie odcinek o Omanie też musimy zrobić. Iwonko, bardzo Ci dziękuję. Było mi bardzo, bardzo miło. Super informacje, perfumy, zapachy. Przeniosłaś nas w ten świat przepięknie. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również za rozmowę. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Jeśli zainteresowała Cię ta historia, to mam do Ciebie prośbę. Podziel się nią ze znajomymi i zostaw pozytywną ocenę. Zachęcam Cię również do subskrybowania kanału, a także do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie Dziewczyna z Dubaju. Adres znajdziesz w opisie tego odcinka. Do usłyszenia. Pa!